Myślę, że wszyscy powinni poczuć, że są częścią jakiegoś takiego bardzo wyjątkowego czasu i żeby każdy ten etap festiwalowy, każdy jego element powodował, że ludzie czują, że coś wyjątkowego się dzieje. I myślę, że to jest kwintesencja festiwalu. It's a format and a place where people are very open to listening to new sounds. Festiwal muzyczny w ogóle jest świętem przede wszystkim. Jest to wszystko kwestia jakiegoś takiego balansu. Jeśli chodzi o instrumenty, właśnie etapy kariery, stylistykę. We try to bring together as many different forms of music as possible, while still the program still makes some kind of coherent sense. Moim pomysłem jest pokazywanie muzyki zupełnie nowej, zupełnie ciekawej. Dla mnie festiwal jest jakąś taką przestrzenią do budowania nowych synergii między artystami a publicznością. Wykłady, warsztaty, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi są bardzo istotnym elementem naszej działalności. Myślimy ciągle o edukacji i tłumaczenia ludziom, dlaczego na przykład ktoś przez 30 lat nie wiem, wiesza głośniki na balonach albo wrzuca hydrofony do wody i tworzy z tego kompozycję, to też ważny aspekt, bo to wszystko ma sens i to wszystko jest na temat języka, na temat nowego języka w muzyce, który staramy się pokazać tutaj w Sanatorium Dźwięku. Zaczęliśmy organizować koncerty w mieszkaniach 7 lat temu. Ja miałem taki pomysł, żeby trochę wyciągnąć festiwal z takich w miarę klasycznych miejsc koncertowych, sale koncertowe, klub jazzowy itd., więc zależało mi przede wszystkim na tym, żeby w festiwalu zaczęli brać udział ludzie, którzy niekoniecznie interesują się muzyką improwizowaną, niekoniecznie w ogóle chodzą na koncerty. To są koncerty darmowe, to są właściwie takie improv sesje, to nie są stricte koncertowe sytuacje, ale myślę, że najpiękniejsze jest to, że bardzo wiele osób, które nas zaprosiła, nigdy nie byli na festiwalu, nigdy jak gdyby nie angażowali się w festiwal, a dzięki tym wydarzeniom później brali udział w kolejnych edycjach. I to bardzo często jest wspaniały też moment dla samych artystów, którzy bardzo rzadko mają okazję być tak blisko publiczności. I szczególnie jeśli chodzi o muzykę, która powiedzmy jest niszowa, bardzo improwizowana, bardzo awangardowa. Ja myślę, że tego typu środowisko jest idealne właśnie do przeżywania takiej muzyki. I don't know how many different places we've presented Unsound in. Dushanbe in Tajikistan, Bishkek in Kyrgyzstan, Almaty in Kazakhstan, Murmansk in Russia, Kazan in Russia, Yerevan in Armenia. And so bringing Unsound to those places is completely different to bringing it to New York, where there's a music festival happening all the time in New York. Whereas in those other places, it's the complete opposite. Zderzenie się z realiami nowojorskimi, z miejscem, które dziennie organizuje ponad 100 koncertów jazzowych czy muzyki improwizowanej, gdzie mieszka, nie wiem, 25 milionów osób, to jest niesamowite wyzwanie. Dla nas jest to możliwość pokazania też działań polskich artystów w Europie, możliwość pokazania polskiej myśli kuratorskiej w Europie i jakby pewnego sposobu organizowania myślenia o kulturze muzycznej. Myślę, że to jest ten walor najbardziej istotny i uważam, że mamy dużo do powiedzenia na tym poziomie.